wszystkich dziewczyny, chłopaki, goście i osoby, które już ze mną zdążyły zaprzyjaźnić się przez ten krótki czas na kanale Zrobione Ręcznie ULM, a z Wami Lena. Bardzo się cieszę, że grona moje rośnie i moich koleżanek i koleg przybywa z każdym dniem. Dzisiaj tak, dałam sobie na luzie, bo przecież możemy nie tylko pracować, no czasami po prostu porozmawiać, pogawędzić przy kubku herbaty lub kawy. I dzisiaj chciałam tylko pochwalić się, pokazać swoją biżuterię, którą zrobiłam z gliny polimerowej, bo już miałam taki jeden film, ale nie pokazałam Wam wszystkiego oczywiście. I dzisiaj chciałam jeszcze kilka tych swoich rzeczy pokazać. Jeżeli ktoś zainteresowany, proszę oglądać. I w przyszłości, tak jak już mówiłam, zrobię króciutki filmik i pokażę, jak to robię z gliny. Mam już na swoim kanale film, gdzie pokazuję, jak można wykonać biżuterię z gliny porcelanowej, z masy porcelanowej. I teraz mam zamiar zrobić taki właśnie filmik króciutki, nagrać i pokazać, jak można zrobić biżuterię z gliny polimerowej. Jest różnica oczywiście w pracy i w technice wykonania. No, będziecie dziewczyny wiedzieć. Bardzo bym się cieszyła, jak gdyby ktoś z Was nauczył się to robić chociażby dla siebie. No, pierwsze może taką zawieszkę pokażę. Jest w brązowo-pomarańczowych kolorach. Jest dosyć prosta w sumie, ale do wielu też moich kreacji pasuje. I tu jeszcze takie dzwoneczki podwieszane, ona lekko dzwoni, no i tak wygląda. Dzisiaj tak rozłożyłam sobie tą biżuterię po kolorach. Może zacznę pierwsze od tych żółtych, które jeszcze Wam nie pokazywałam. Mam kolejną, zaraz Wam pokażę, zawieszkę, którą nazwałam zebra. No może zebrę przypomina mało, ale u mnie było takie skojarzenie, kiedy zrobiłam to i przypomina to właśnie takie kolory, może afrykańskie zebry, trochę dziwne tutaj, takie wykręty, zakręty. Tak wygląda moja zawieszka, która się nazywa zebra. Kolejna zawieszka, dosyć też duża, ładna, na sukienki w stylu boho, na lniane sukienki, pięknie wygląda. Żółty, w ogóle moje kolory, pomarańcz, żółty, tak jak widzicie na mnie najczęściej. Owszem, czarne też zakładam, ale generalnie jestem spod znaku ognia i dominuje w moich ulubionych ubraniach kolory żółte, pomarańczowe, złote i tak dalej. Więc kolejna biżuteria, tutaj Wam pokażę z bliska. No i teraz właśnie też taka pomarańczowa, tak jak powtarzam, w moich ulubionych kolorach. Tak wygląda. Jest to też dosyć duża, ale dziewczyny, mimo to, że te zawieszki wszystkie dosyć ogromne, duże, widzicie, zaraz nałożę tutaj do sukienki, możecie widzieć, to one wszystkie, te zawieszki bardzo lekkie, ponieważ glina nie jest ciężka i jest dosyć cieniutko zrobiona, więc mimo swoich rozmiarów ta biżuteria jest bardzo lekka. Tak wygląda. No i teraz przechodzimy do kolorów zielonych, niebieskich, turkusowych. Niektóra biżuteria już została sprzedana, nie wszystko jest, ale pokażę Wam na przykład taką biżuterię, która zrobiona w turkusowych kolorach. Moja koleżanka bardzo lubi właśnie turkusowe kolory zawsze i w jej garderobie dużo turkusu dominuje i kiedyś właśnie się tak zainspirowałam się jej garderobą, że postanowiłam też zrobić właśnie w turkusu taką oto biżuterię. I mimo to, że jest nieduża, niewielka, ale dosyć ciekawie wygląda, taka jest.
No i sznurki zawsze zakładam dosyć duże, także można sobie regulować, bo ja lubię zawieszki długie generalnie, ale można sobie podciągnąć wyżej. Następne w kolorach zieleni i czerwieni, złota, coś takiego. No i tak wygląda na mojej sukience. A nawet do tej sukienki dosyć ładnie, ponieważ tu też właśnie w tej sukience są zielone odcienie i żółte, no to więc zieleń, złoto i czerwień bardzo pasuje właśnie do tej sukienki. Kolejna to jest taka, to jest w kolorach niebiesko-żółto-złotych. No i mój mąż nazwał, że to jest choinka noworoczna. No dobra, niech tak będzie, bo skoro mu się skojarzyło, to jest to choinka noworoczna, chociaż tak nie jest, chyba że ją obrócimy i wtedy właśnie może bardziej podobno do choinki, jeszcze jakieś tutaj bombki i tak dalej, ale generalnie zawieszka jest w ten sposób i to jest choinka noworoczna. No teraz właśnie, nie pamiętam już, czy wszystkie Wam pokazywałam, tą biżuterię właśnie, ta jest dosyć ciekawa, taka nazywam ją amulet szczęścia i mądrości. W ogóle fiolet kojarzy mi się z takim statusem bardzo wysoko postawionym, więc dlatego tą zawieszkę nazwałam właśnie amulet szczęścia i mądrości. No i ostatnią pokażę na dzisiaj. Właśnie tu połączyła drewno z gliną i ona jest, dziewczyny, dwustronna, czyli jakby co, to można ją obrócić. Z tej strony jest właśnie niebieskie, tu jeszcze takie oczko błyszczące jest, a z tej strony jest fioletowa i mimo tego, że niby bardzo prosta, też wygląda dosyć ciekawie. No, na dzisiaj to już wszystko. Nie chcę Wam dużo zabierać czasu. Miło mi, że dzisiaj kolejny raz spędziłam z Wami parę minut. Cieszę się. Oglądajcie moje wideo. Jeżeli komuś się podoba, subskrybujcie mój kanał. W przyszłości będę pokazywać dużo ciekawych rzeczy. Będziemy z Wami szyć, przerabiać, zajmować się recyklingiem, bo uwielbiam dawać nowe życie starym rzeczom. Pokazuję, jak to robię i dziewczyny, które chcą to zrobić, mogą naprawdę wykorzystać moje projekty do zrobienia swoich własnych rzeczy. Tego bym sobie życzyłam i tego Wam życzę. Postanowienia wstawiajcie i wykonujcie. A jedynie o czym prosiłam, bo w komentarzu byłabym szczęśliwa, gdyby ktoś z Was, bo dziewczyny niektóre zaczynają mi o tym pisać, że robią, przeglądają swoje szafy i zaczynają też potężnie działać. Wszystkich Was bardzo kocham, czekam, cieszę się, że spotykamy się z Wami regularnie, więc do zobaczenia w następnym wideo. Pa, pa.